Dziś jest mgliście, panuje duża wilgotność powietrza. Mam więc na sobie softshell z poprzedniego odcinka, softshell od Helicona. Natomiast dzisiaj, w tym odcinku, powiemy sobie o polarach. Dzielimy je na dwie kategorie. Albo polar samodzielny, albo polar, który umieszczamy pod kurtką. No i mamy tutaj właśnie dwa takie polary. To jest samodzielny polar Texar Husky z kapturem. No, najłatwiej właśnie samodzielny polar odróżnić po tym, że ma kaptur. A to jest polar Alpha marki Condor. Nie ma kaptura, a więc łatwo umieścić go pod kurtką. Nosiłem go pod tym softshellem właśnie. Idealnie wszystko pasowało. Nie było żadnego skrępowania ruchów. Oczywiście taki polar możemy również nosić jako samodzielny, z tym, że nie mamy tutaj kaptura, a więc nic nie ociepla nam głowy, karku. Po drugie, taki polar jest mniej ocieplający. Tutaj gramatura wynosi, jeżeli dobrze pamiętam, 285 gram na metr kwadratowy. Tutaj już 370, coś koło tego. Także ten polar jest cieplejszy, w dodatku ociepla nam głowę, kark. No ale jednocześnie, skoro jest cięższy, skoro jest grubszy, skoro ma ten kaptur, no to niewygodnie może nam być ubrać go pod kurtkę. Jest to możliwe, wchodzi pod tę kurtkę spokojnie, natomiast no, kaptur może trochę uwierać, szczególnie jeżeli mamy dwa kaptury. Kto tak nosił kurtkę na bluzie z kapturem, wie, jakie to jest czasami uciążliwe, trzeba gdzieś ten kaptur tutaj sobie wyciągać. No więc to jest raczej kurtka samodzielna i taki jest główny podział. Po co nam polar? Polar przydaje się głównie podczas naprawdę niskich temperatur. Polary o takich gramaturach jak te powinniśmy używać, kiedy na zewnątrz jest maksymalnie 5-6 stopni Celsjusza. No właśnie, jeżeli taka temperatura nie występuje, no to wystarczy nam koszula flanelowa, zwykła kurtka lub też cieńszy polar, taki typowo turystyczny. To są polary na niskie temperatury. No i polaru oczywiście używamy wtedy, kiedy jest niska temperatura, ale jest sucho. Bo polar mięciutki bardzo dobrze chłonie wilgoć. A skoro chłonie wilgoć, no to jeżeli chcemy mieć taką warstwę ocieplającą, a jest mgła, jest wilgotno, tak jak teraz, to powinniśmy ją nosić dodatkowo jeszcze pod softshellem, bo softshell oddycha, a wilgoć przez softshell się nie przedostanie. Natomiast jeżeli pada deszcz, wtedy dopiero ubieramy hardshell, kurtkę wodoszczelną. I jeżeli nadal jest nam zimno, no to pod spód właśnie polar. Polar zawsze musi być chroniony dodatkową warstwą zewnętrzną. Chyba że jest rzeczywiście sucho, jest mroźno i sucho, my pracujemy w obozie, to polar będzie świetnym rozwiązaniem, dlatego że oddycha. Polar oddycha najlepiej ze wszystkich omawianych przez nas ostatnio warstw. Mówiliśmy sobie o tych hardshellach, kurtkach z membraną i o softshellach, czyli tych kurtkach z taką warstwą hydrofobową albo ze słabszą membraną. Natomiast teraz polary, które są najbardziej oddychające, softshelle były po środku, hardshelle najmniej oddychające. Jeżeli zależy nam na tym, żeby się nie zapocić podczas prac obozowych, najlepszym rozwiązaniem będzie właśnie polar. I jeżeli robi nam się zimno dodatkowo, no to tutaj świetnie sprawdzi się to, co pokazywałem Wam ostatnio, czyli Helicon Pilgrim. Producent nie nazywa tego softshellem, mówi o tym anorak, ale no wiadomo, to jest ochrona niższa niż hardshell. Dobrym rozwiązaniem będzie właśnie Helicon Pilgrim na taki polar, kiedy panuje mróz, kiedy wilgotność jest niezbyt duża, ale potrzebujemy jeszcze dodatkowego ocieplenia. Na przykład przewiewa nam wiatr przez ten polar, bo to jest bardzo ważne. Przez polar przewiewa wiatr. Jeżeli byliście kiedyś w górach, gdzie potrafi naprawdę mocno zawiać i mieliście na sobie tylko polar, to wiecie, o czym mówię. Polar może być nawet bardzo gruby, tak jak ten. Co ciekawe, ten polar Texar Husky to jest właściwie to samo, co popularny Helicon Patriot. Każdy kojarzy tę bluzę na pewno, no to jest już klasyk. Mam Patriota w domu i mogę śmiało powiedzieć, że to jest to samo. No z tym, że po prostu gdzieś tutaj nie jest napisane Helicon. Ta sama bluza moim zdaniem. No oczywiście są tutaj drobne różnice, ale jeżeli miałbym wybierać, czy kupić Patriota, czy Husky od Texara, to wybrałbym jednak Husky od Texara. Dlaczego? Dlatego, że jest o 1/3 tańszy, a dostajemy praktycznie to samo. Dlatego taki mój tip tutaj, jeżeli poszukujecie takiego samodzielnego polara z kapturem,
no to wybierzcie Texar Husky, nie przepłacajcie do Helikona. Mimo że ja tutaj też Helikony jakby omawiam i chwalę często, ten softshell od Helikona jest świetny, to jednak bądźmy szczerzy, lepiej zainwestować w Texara, odłożyć te pieniądze na coś innego, bo jeżeli mamy dostać to samo za cenę o 1/3 większą, no to się w ogóle nie kalkuluje. No więc tak, powinniśmy mieć dwa rodzaje polarów. Na mroźne dni, ale takie suche, na przykład do pracy w obozie, kiedy wiemy, że deszcz nie będzie padał, taki samodzielny polar. Natomiast jeżeli spodziewamy się lekkich opadów deszczu albo ulewy wręcz, no to tutaj w zależności od warunków albo pod softshell, albo pod hardshell ubieramy taki oto polar. Jedna bardzo ważna rzecz, jeżeli mówimy o polarach do lasu, do podróżowania poza szlakami, czym różnią się one od cywilnych polarów? Takimi oto wzmocnieniami. I o ile wzmocnienia na łokciach nie są być może aż tak istotne, tak ważne, no bo przecież nie będziemy się tutaj nigdzie czołgać, to już wzmocnienia na barkach jak najbardziej są istotne. Są zarówno tutaj, jak i w polarze alfa. W polarze alfa są na większej powierzchni, to zdecydowanie na plus, tutaj na mniejszej. No i teraz moim zdaniem powinno być wręcz na odwrót, skoro to jest samodzielny polar, dlatego że nosimy plecak na polarze. Szelki plecaka zawsze trą, a polar to jest taki materiał, który bardzo lubi się wycierać. Jeżeli będziemy nosić plecak na polarze, który nie ma tych wzmocnień, no to ta szelka plecaka będzie tutaj, ramiona plecaka będą trzeć o polar i on z czasem się wytrze, powstanie dziura. Dlatego tak ważne jest, żeby były wzmocnienia na barkach i to jest chyba najważniejsze, na co trzeba zwracać uwagę przy wyborze polara, nie wiem jak to się odmienia. Podsumowując, na co powinniśmy zwrócić uwagę, kiedy szukamy polaru do lasu albo po prostu do podróżowania poza szlakami? Przede wszystkim zastanówmy się, do czego ten polar będzie nam potrzebny. Czy chcemy go używać jako warstwę samodzielną, po prostu na chłodne, mroźne dni możemy pod ten polar ubrać dodatkowo sobie koszulę flanelową albo inną cieńszą warstwę, nawet cieńszy polar o mniejszej gramaturze. Jeżeli chcemy kombinować w ten sposób, no to wybieramy taki polar, na przykład Texar Husky, samodzielny, z kapturem, który będzie nam tutaj kark dodatkowo i głowę ocieplał. Natomiast jeżeli potrzebujemy warstwy mocnej, silnej warstwy docieplającej pod kurtkę, nieważne czy to soft shell czy hard shell, no to wybieramy tego typu polar, na przykład Condor Alpha. To są dwa polary, które szczerze polecam, ponieważ je przetestowałem i testuję je już chyba od roku. Nie znalazłem żadnych minusów, jak na razie. Także śmiało możecie wybrać którąś z tych dwóch bluz. No i to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Omówiliśmy sobie podczas ostatnich odcinków kurtki, softshelle, polary, spodnie, buty. Właściwie już wszystkie elementy ubioru. Jeżeli macie pomysły na coś jeszcze, dajcie znać. Przed nami jeszcze test plecaków, a później co dalej? Być może wrócimy do serii poradnikowej. Jeżeli chcielibyście zobaczyć kolejne poradnikowe filmy survivalowo-bushcraftowe, dajcie znać w komentarzach. Dajcie znać w komentarzach, jakie tematy Was interesują. No a tymczasem na razie. Trzymajcie się i czołgiem.